Cześć! Dziś w odcinku pokażę Wam Cascais, Cabo da Roca, Azenhas do Mar i Sintra. Zapraszam! Cześć! Witam Was w Cascais. Dziś idziemy przejść się po miasteczku, ale na początek zaczniemy od Boca do Inferno, czyli Bramy Piekieł. Boca do Inferno to nie jest zwykła jaskinia. Przez tysiące lat Atlantyk wydrążył wnętrze wapiennego klifu, aż jego strop się zawalił. Tak powstała Boca do Inferno, czyli Brama Piekieł. Kiedy podczas sztormu fale wpadają do środka, huk odbijający się od skał jest tak potężny, że dawni mieszkańcy byli przekonani, że dochodzi stąd ryk piekieł. Stąd taka nazwa. To jedno z tych miejsc, które najlepiej pokazują, jaką ogromną siłę ma Atlantyk. Dlatego też wybrzeże Portugalii od wieków budziło jednocześnie zachwyt i respekt. Dziś Cascais kojarzy się z eleganckim kurortem nad Atlantykiem, ale to jedno z tych miejsc, gdzie na kilkudziesięciu metrach można prześledzić ponad 600 lat historii Portugalii. Ale od początku. Najpierw dzisiejsze Cascais było niewielką osadą rybacką zależną od pobliskiej Sintry. W 1370 roku król Ferdynand I portugalski przyznał zamek i ziemię Cascais Gomesowi Lourenço de Avelarowi. Był on portugalskim rycerzem i możnowładcą, który zasłynął jako wierny obrońca Królestwa Portugalii w okresie licznych konfliktów z Kastylią. Został on pierwszym donatario, czyli zarządcą terenu. Pobierał podatki, odpowiadał za obronę regionu i rozwój handlu i osadnictwa. Przez wiele stuleci główną rolą miasta była obrona podejścia do Lizbony od strony morza. Cascais było elementem systemu obronnego ujścia rzeki Tak, dlatego powstała tu potężna cytadela strzeżąca wejścia do Lizbony. A tu widzicie tablicę pamiątkową poświęconą Gomesowi Lourenço de Avelarowi. Żołnierze z Cascais walczyli w wojnach od czasów Napoleona aż po I wojnę światową. Dlatego też obok tablicy pamiątkowej poświęconej Gomesowi Lourenço de Avelarowi stoi pomnik regimentu piechoty z Cascais, który tu właśnie widzicie. Przed nami widzicie plażę w Cascais. Wygląda spoko, ale jak w całej Portugalii woda w oceanie jest chłodnawa i w lecie ma około 20 stopni Celsjusza, więc w porównaniu do Morza Śródziemnego jest ona dużo chłodniejsza. A tu przed nami widzicie pomnik Luisa de Camões, największego poety Portugalii. Jego największym dziełem jest poemat Lusitanie, opisujący wyprawę Vasco da Gamy do Indii. To będzie dzisiaj jedzone. Musimy na razie poczekać chwilę w kolejce, ale zaraz tam się dostaniemy.
teraz mały tip. W Portugalii panuje zwyczaj, że kelner zwykle od razu podaje chleb, oliwki, serki i paszteciki. I wszystko wygląda pięknie, dopóki nie zamówicie rachunku. Wtedy to okazuje się, że każda z tych rzeczy kosztuje po 2 euro, więc jeszcze nic nie zamówiliście, a na stole macie już 10 euro. Jeśli nie chcecie tych smakołyków, wystarczy za nie grzecznie podziękować. Tutaj mamy sałatkę z ośmiornicy i sałatkę z dorsza. A teraz dojechało frito mixto, czyli talerz smażonych owoców morza i krokieciki. I zaraz nastąpi konsumpcja. No więc sałatka z ośmiornicy jest bardzo pyszna. Także lokal można polecić, bo jest wyjątkowo dobra. Dzisiaj kolejna odsłona ośmiornicy i w tym lokalu naprawdę bardzo dobra, poziom bardzo wysoki, troszkę mniejsza porcja, ale cena 12 euro, polecam. Jeśli chodzi o spędzanie urlopu, to Portugalczycy przywiązują dużą wagę do rodziny, spokojnego tempa życia i długich wspólnych posiłków. Ich podejście do wakacji jest zazwyczaj mniej nastawione na atrakcje, a bardziej na odpoczynek i bycie z bliskimi. Najważniejszym miesiącem jest sierpień. Wiele firm, zwłaszcza rodzinnych, praktycznie zamyka się wówczas na 2-3 tygodnie. Najczęściej wybieranym kierunkiem urlopowym jest południowe wybrzeże Portugalii. Ogromna część mieszkańców Lizbony czy Porto ma korzenie w małych wsiach i w ramach urlopu chętnie wraca w rodzinne strony, spędzając czas na odwiedzaniu rodziny, wspólnych grillach, czy też spotykając się na lokalnych festynach, których w miesiącach letnich jest mnóstwo, w każdej nawet niedużej miejscowości. Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, to najczęściej wybieranymi kierunkami są Hiszpania, gdyż można tam szybko dojechać autem, Francja, często przy okazji odwiedzin rodzin emigrantów, oraz Włochy i Grecja. A teraz idziemy obejrzeć portugalską Biedronkę, czyli Pingo Doce w Cascais. Jak widzicie, jest tu bardzo elegancko. Naprawdę porządny sklep. Jak widzicie, Portugalczycy poważnie podchodzą do win. Oraz ryb i owoców morza. To, co tu widzicie, to słynne bacalhau, czyli suszony dorsz. My oczywiście poczyniliśmy pewne zakupy na stanowisku rybnym i przygotowujemy krewetki. Powoli kończymy, jeszcze relaks w basenie i zapraszam na kolejny dzień. A teraz opowiem Wam historię naszej dzisiejszej wycieczki. Jadąc do Cascais, nasz kierowca polecił nam odwiedzić Azenhas do Mar jako spektakularne miejsce i godne uwiecznienia na moim filmie. I teraz nasz kolega Radek, analizując mapę naszej wycieczki, strasznie najarał się, aby po drodze zobaczyć Cabo de Roca. A ponieważ jestem tu od spełniania marzeń, to oczywiście na początku jedziemy do Cabo de Roca. No i jesteśmy. Cabo da Roca to najbardziej na zachód wysunięty punkt stałego lądu Europy kontynentalnej. Znajduje się zaledwie 18 km od Cascais.
Pionowe klify opadają tu do Atlantyku z wysokości 140 metrów, a fale rozbijające się o skały przypominają, jak potężny jest ocean. W pobliżu na przylądku stoi Farol do Cabo da Roca, jedna z najstarszych latarni morskich Portugalii, działająca od 1772 roku. Jej światło jest widoczne z odległości kilkudziesięciu kilometrów na morzu. Jesteśmy teraz w Azenhas do Mar. Nazwa miejscowości oznacza dosłownie młyny nad morzem i pochodzi od dawnych młynów wodnych Azenhas, które wykorzystywały wodę płynącą potokiem Ribeira do Camejo do mielenia zboża. Pozostałości tych młynów nadal można odnaleźć między zabudowaniami. Miasteczko zaczęło się rozwijać po zbudowaniu w 1930 roku tramwaju z Sintry do właśnie Azenhas do Mar. Wtedy to zaczęli przyjeżdżać tu zamożni mieszkańcy Lizbony. Dziś miejsce to często porównuje się do włoskiego Positano, choć jest znacznie spokojniejsze i mniej zatłoczone. I oto ona, moja muza, zachwycona światem. Azenhas do Mar mamy pozwiedzane, więc jedziemy dalej do Sintry. Jest to zaledwie 15 km, więc podróż powinna być krótka. W samej Sintrze jest słabo z parkowaniem, do historycznego centrum nie warto wjeżdżać autem, ruch jest ograniczony, wiele ulic jest jednokierunkowych i bardzo wąskich, a liczba miejsc parkingowych jest niewielka. Dlatego jadąc autem rekomenduję zostawić je na parkingu na obrzeżach miasta, skąd często odjeżdżają autobusy dowożące turystów do głównych atrakcji miasta. Witam Was z Sintry. Sintra to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Portugalii i prawdopodobnie najpiękniejsze miasto w okolicach Lizbony. Leży 30 km na zachód od stolicy, w górach Serra de Sintra. Dzięki chłodniejszemu klimatowi, bujnej roślinności i bajkowym pałacom przez wieki była letnią rezydencją portugalskich królów oraz arystokracji. A my teraz wchodzimy do cukierni Piriquita, działającej od 1862 roku na Queijadas de Sintra, czyli małe serowe babeczki. Jak jest, Pani Ewo? Jak smakuje ciasteczko? Dzisiaj zamiast pasztetu z denata, pasztet z migdałami. Dość słodkie, ale jeszcze próbuję złapać smak. My zdecydowaliśmy się zwiedzić posiadłość Quinta da Regaleira, zbudowaną przez ekscentrycznego milionera Antonio Augusto Carvalho Monteiro. Monteiro urodził się w Rio de Janeiro w zamożnej rodzinie portugalskich emigrantów. Rodzina dorobiła się fortuny w Brazylii dzięki inwestycjom w handel oraz produkcję kawy i kamieni szlachetnych.
później Antonio wrócił do Portugalii, gdzie poświęcił się swoim pasjom naukowym i artystycznym. Monteiro biegle władał kilkoma językami, był doktorem prawa, choć nigdy nie wykonywał zawodu prawnika, posiadał jedną z największych prywatnych bibliotek w Portugalii, a w projekt Regaleiry zainwestował ogromną część swojego majątku. Najbardziej znanym elementem posiadłości Quinta da Regaleira jest tak zwana studia inicjacji. Choć przypomina studnię, nigdy nie służyła do pobierania wody. Spiralne schody prowadzą 27 metrów w dół, a następnie sieć podziemnych tuneli wyprowadza zwiedzających do grot, jezior i ogrodów. Liczba stopni oraz układ studni są często interpretowane symbolicznie jako metafora duchowej podróży człowieka od ciemności ku światłu. Od 1995 roku krajobraz kulturowy Sintry znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W okolicy znajduje się ponad 200 historycznych rezydencji i pałaców. Sintra ma własny mikroklimat, jest tu trochę chłodniej niż w Lizbonie, częściej pojawiają się tu mgły i deszcze, ale dzięki temu rosną paprocie, mchy, sekwoje i egzotyczne gatunki drzew sprowadzane z całego świata. A to moja grupa. Dobra, kończymy naszą dzisiejszą wycieczkę do Sintry, łapiemy taksówkę i wracamy do Cascais, gdyż jutro ponownie próbujemy dostać się na Azory.